Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Jestem tutaj w magazynku. Szykuję karmę gołąbkom, żeby sobie fajnie wyschnęła. Karma jest z moją robioną miksturą. Ja to położyłem. Tak to wygląda. Jest to mój olej czosnkowy, ale do niego zlałem inne oleje, które mi zostały po sezonie lotowym. Między innymi tutaj olej ID Omega i tak dalej. Po prostu skarmiam wszystko co po lotach, wszystkie odżywki, witaminy. Gołębie teraz dostają, w końcu się pierzą, w końcu potrzebują. Tutaj też kolejny specyfik, który daje do wody. Jest to orzechówka, znaczy do karmy. Raz w tygodniu orzechówka. Też mi tak o tej orzechówce słyszałem, zrobiłem sobie ją, podaję od jakiegoś czasu. Też paru kolegów okazuje się, że podaje z fajnymi efektami. Podaję tutaj propolis, niestety się kończy, propolisu mi już tylko tyle zostało. Trzeba nowy naprodukować. Propolis. No i skarmiam te preparaty, które zostały po lotach. Aha, podaję jeszcze moją miksturę chrzanową. To jest kolejna mikstura, która jest podawana. Jak kogoś interesuje przygotowanie tych mikstur, to jak najbardziej jest to na moich filmach. No a teraz, żeby łatwiej rozmieszać, tutaj porcję we wiadrze, olej. Tam jest też lecytynka, więc ona jest taka gęsta. I taką maszyną, żeby łatwiej to rozmieszać, to rozmieszam. Na to pójdzie jeszcze, do tego jeszcze pójdą minerały, gryty i cała taka mieszanina gołębiom jest podawana do tego, do wody. Do wody jest podawana, jak ktoś oglądał, maślanka. Także teraz faszerujemy te gołębie na całego wszystkim. To tak jakby ktoś pytał, co z gołąbkami. No, gołąbki się pierzą. Tutaj zestaw kartonów przygotowanych do zapakowania gołębi. Będę je opisywał dzisiaj wszystko, bo jutro idzie wysyłka do hodowców gołębi. Pakuję gołębie, zabiera mi kurier i jest wysyłka na kierunek tutaj centrum Polski, Konin i dalej w kierunku Słupska nad morze. Także teraz wysyłka idzie w kierunku centrum Polski i północ. Później znowu będę organizował wysyłkę w kierunku zachodnim, tam na Poznań, zachodnie strefy, no bo kurier tak, żeby w jeden dzień zajechał i obrócił, znaczy w jeden dzień, 12-14 godzin, żeby dojechał i wrócił, żeby nie robić wielkiego koła, tylko jakby po trasie z góry na dół przejedzie. Potem będzie wysyłka organizowana na kierunki wschodnie, świętokrzyskie i tamte tereny. Także co jakiś czas, co tydzień jakaś wysyłka gołębi pójdzie. Dlatego tutaj będą opisane adresami wszystkim na paczkach do kolegów moich, do których gołąbki będą wysyłane. Także ja szykuję dalej karmę, ruszam i pracujemy z gołębiami. Pytanie, jaką karmę teraz podaję, to powiem tak, long distance, ID od Marka Trzaski, do tego jest, także to jest karma na długie dystanse. Teraz ją moje gołąbki jedzą, także karmę trójkę energetyczną i do tego lotową RP, rozpłodowo-pierzeniową Eupola i lotówkę
od Eupola, te dwie karmy silne Morela. Także wszystkie karmy jakie daję to sama bomba i mocne karmy. Po prostu skarmiam po sezonie lotowym. Tutaj o, paletka jest z karmą. No i to jest wszystko mix trójka. Tu jest jeszcze mix dwójki coś. Też jest dobra. Lotowe karmy skarmiam. Mieszam to ID, mieszam Morela, karmy z Eupola, te linie, te dwie karmy najmocniejsze Morela i to jest właśnie podawane gołębiom, taka bardzo mocna, wybuchowa można powiedzieć karma, żeby się gołąbki pierzęły, żeby dostały wszystko co mają po lotach, no żeby o nie zadbać, także akurat karmy nie żałuję, daję im to co jest najlepsze, to co zostało po lotach. W sumie to tak wygląda karmienie. No. Mocne karmy, mocne odżywki. W ten sposób teraz się bawię z tymi moimi gołąbkami, żeby były fajne, wypasione. Także tu do karmy daję minerały Mariena po łyżeczce, minerały od Marka Trzaski, mam 2-3 rodzaje, czy takie jakby condition jest, wapnowy jest i z aneżem. O, to jego condition. Tu jest to białe wapnowe, tak daję po łyżce, ja to mieszam. I tu są kamyki z anyżem, także mieszam im na przemian, podaję. I do karmy wszystkie dodatki. Magnes też, co mi wpadnie w ręce, to im podaję magnes. Zioła. Te produkty z TJ2 Procox i te białkowe, te profilaktyczne z dobrymi bakteriami, także to też posypki idą. Także zwilżam olejem czosnkowym moim, ewentualnie preparatem na wątrobę i na przemian każdego dnia co innego się im szykuje i miesza, żeby miały fajną kondychę te gołąbki. Tu białko z ID, tak samo, wszystko, po prostu trzeba wyczyścić magazyn. Z tych preparatów zostały takie resztki na dnie, no to wszystko, te resztki tu się wymiecie i teraz to w najbliższych miesiącu skarmię. No to one tak główny okres pierzenia przejdą, więc takie są plany, żeby po prostu te preparaty wyczyścić magazyn i skarmić, żeby na nowy sezon po prostu nowe środki kupić, co tam się potrzebuje. A teraz to co tam gdzieś nakupiło, widziało, nie wiem czy wszystko było na loty potrzebne, ale po prostu no, jak już to jest, to trzeba to zużyć, nie? Także tutaj nasypane i będę to rozmieszam. Także wszystkie te preparaty elegancko gołąbki sobie spożyją. Tu wesołe młodziaki, już apetyt im dopisuje. O, tu sztolek, on idzie tam do kolegi na zachód. Jeśli kolega ogląda, to jak najbardziej gołąbek jest przygotowany, czeka na wysyłkę. Po prostu ja będę miał wysyłkę w tamtym kierunku, to gołąbka wyślę. Tutaj są też pozostawiane do kolegi gołąbki z linii Ludoclasensa. Są tu młodziaki po Porsche, wnuczka Porsche razy wnuk Kitla, młode, tu są dwa późne. Tam w wolierce mam jeszcze dwa takie podszlotki zrzucone z czerwcowego lęgu, z lipcowego wakacyjnego, i są jeszcze dwa z czerwcowego lęgu. Jest parę właśnie, ten jest na starej obrączce, to prawda, ale kapitalny samczyk to jest, przepiękny, z moich sztoli. Pokażę go. Młodziaki
Zobaczcie, o, pięknie. Jeszcze nic nie zrzucił, ale o, to jest sztolek, który pójdzie do kolegi, który sobie zamówił. Ma już ode mnie gołębie, fajnie mu się spisują i potrzebuje samczyka do swoich ptaków, więc ten już jest zamówiony. Znaczy ja go sobie tu, on zamówił u mnie sztola i ja mu mówiłem, że mam takiego na oku pięknego. Także to pójdzie właśnie do kolegi, który tam u mnie zamówił. Tylko że jeden gołąbek, mam tam w tym kierunku jedną wysyłkę na razie i nie opłaci się samochodu wysyłać. Za Wrocław, Poznań, tam no, zachód Polski. Po prostu czeka gołąbek na wysyłkę, jak się transport umożliwi, nie? No, taka po prostu sprawa. Gołąbek jest śliczny, także tu jest taki gamoń. On jest na starej obrączce, ale to nie przeszkadza, bo powiem, po tych fajnych parach ma kilka tych. Po Porsche też mają starą obrączkę. O, piękna budowa. Piękne młode. Też kolega miał przyjechać z okolic Bielawy, ale się rozchorował, jakiś grypa, katar. Jak dojdzie do siebie, to też po gołąbki przyjedzie do Lublina, także moje gołąbki pójdą. Zresztą już na jedne poszły, jeszcze pójdą kolejne, więc stopniowo. Też tam wysyłka będzie jakoś za 2 tygodnie w kierunku Lublina. Po prostu też będzie transport. Tak te gołębie idą do zamknięcia, więc takie młodziaki pięknie się chowają. No, tu kolejny. Więc tak wyglądają te młode, które tutaj czekają po prostu tylko na to, aż będzie odpowiedni kierunek kuriera, wysyłki, parę wysyłek w jednym kierunku. Po prostu jak inni koledzy zamówią jakieś gołąbki, to łatwiej będzie ogarnąć transport, po prostu finansowo łatwiej go pokryć, żeby z jedną paczką nie opłaci się jechać, kilka paczek to kurier zabierze. Musi coś zarobić na paliwo, mieć jakąś dniówkę, wiadomo, nie? No to koszt transportu jest i po prostu będzie te gołąbki wysyłane. Tu wesoło grasuje moja młodzież przelotowana. Gdzieś za 2 tygodnie. Na razie ich nie rozdzielam, żeby się w miarę fajnie pierzyły, bo jak się rozdzieli czy coś, to potem stres taki przychodzi i jakby mogą wstrzymać pierzenie. To jest po mojej starej, tam na dole siedzi, i starej rudej, też właśnie do kolegi późniak pójdzie. No tu jest rodzeństwo częściowo tych gołębi, co teraz te jesieniaki będą wysłane. Nie ukrywam, że duża część tych gołębi też zostanie sprzedana, ale dopiero jak rozdzielę, zobaczę samczyki, samiczki, to i przelotowane gołębie, bo cały rozpłód, teraz te późne młode jesienne w pierwszej kolejności, potem będę prezentował kolejne gołąbki. Tutaj tu są i pitbulle i tak dalej, i strzelensów gołębie, więc będą one też do kolegów. I czerwony jest, o czerwony to raczej będzie sprzedany, ponieważ jastrząb lubi płód potem, więc czerwone wszystkie chyba sprzedam.
To jest samczyk przepiękny, czerwony. I chyba te kolorowe gołębie posprzedaję. Będą siwki nakrapiane, będzie nudniej, ale po prostu jaszcząb też lubię je wybierać. Tu tak wyglądają, opierzą się. Tu jest jedna lotka do spierzenia. Jedna czy dwie? Jedna. Przepiękny gołąbek, ale o, jak piórka lecą. Przepiękny gołąbek. To jest samiczka, dziewczynka, taka ciemnopstra. Mama pitbull, tata inbred na szelensy. Miałem tutaj, babcia była czołową lotniczką w kategorii B. Mam dyplom za nią z kategorii B, z wystawy. Nie chcę teraz skłamać, która tam była, bo to babcia była starszych lotników, szelensów, wywodząca się z gołębi Leinheim. Także tutaj szelensy. Jedna strona ojciec imbredowany szelens, matka pitbull. No i wyszła taka potężna samica przepięknej budowy. To jest samiczka młoda, pierzy się, prześliczna. Taka ta krzyżówka wyszła szelensów. Jedna lotka do zrzucenia. Tak widzę, że jest to samiczka, bo się kłania, bo się paruje. Powiem tak, łatwiej takiego pstrego zauważyć. Te pozostałe też może, gdybym tu przesiadywał, miał czas, to by się zaobserwowało, czy samczyk, czy samiczka. Po prostu taki wpada w oko. I wiem, że to jest samiczka. W przypadku pozostałych, tam czerwony wiem, że to samczyk. Czerwony wiem, że to samczyk. Ale nie wszystkie te siwki czy coś, to potem się pamięta, jak się zachowywał, żeby tam rozpoznać, tak powiem szczerze, bo jest ich sporo. Także piękna samiczka. Tak wyglądają moje młode lotowe. To po karku, o, pierzy się. Takie mam młodziaki w tym roku. No i zobaczymy, jak się będą spisywać te, co u mnie zostaną jako roczne i w kolejnych latach. Sporo krzyżówek. Z Sagana, z Pitbulla, z Porszaków też zostały mi przelotowane. Paluchów tutaj też mam od Marcina i Bożeny paluch przelotowanych, uchowanych u siebie. Dlatego te oryginały w większości z rozpłodu są sprzedawane, bo tutaj młodzieży jest. Jeśli sprzedam te oryginały, to więcej młodzieży zostawię. Także, no bo jak sprzedam rodziców, no to z tych par, co rodziców sprzedałem, to dzieci będę zostawiał. No a z tych par, co rodziców zostawię, to sprzedam dzieci. No to żeby ograniczyć ilość, nie? Bo za rok sobie znowu odchowam. O, przepiękny. Także przepiękna samiczka. To akurat maszymelki się fajnie łapie. Kolejny pitbull. Dwie lotki do zrzucenia. Pitbullka. Popalarskich to są ptaki, nie? Także te gołąbki z 20 roku z Palarskiego, oryginały. To były gołębie z wynikami, które kupiłem do rozpłodu. Też są do nabycia, bo już od kilku lat mam nachowane. I z krzyżówce z hajnderkami, i z krzyżówce parę krzyżówek jest. I na paluchy są te palarskie, i na moją linię rudych. Także troszkę wychowałem już. Także te 20 roku też oryginały są. Rodzice do nabycia. O. Przepiękny gołąbek. Tutaj czerwona samiczka przepiękna. Werkamen drapa. No ale czerwona, nie?
czerwona, więc będę uciekał z czerwonymi gołąbkami. Także takie z Werkamena gołębie to jest matka inbred na Mustanga. Zresztą matkę też mam sporo. Mam ciemne z tej linii, niebieskie z tej linii. No ta jest czerwona. Także budowa przepiękna. Tak jak mamusia, ładne budowy. One są takie tutaj krupulentne. Też te gołąbki będę sprzedawał. Powiem od razu, ja nie likwiduję gołębi, ale dużą część po prostu, ja myślę, że to co zostanie do lotu, nie trzeba ich mieć. Łatwiej to będzie obsłużyć i wystarczy lecieć tym co się ma i bardziej cieszyć tymi gołąbkami, a mniej pracy po prostu. Przynajmniej no muszę po prostu też, zmusza mnie koszty i ilość tych gołębi, żeby to ograniczyć, także dlatego ten rozpód jest sprzedawany, bo tam nic im nie brakuje w wynikach, że nie wydają fajnych gołębi, po prostu za dużo samemu to obsłużyć. Albo zapraszam jakąś osobę do współpracy, jakby ktoś chciał ze mną w spółce lotować, czy ktoś chciałby mi pomóc dorobić sobie coś przy obsłudze gołębi, to zapraszam do kontaktu 513 812 854. No, przydałby się ktoś do współpracy, do pomocy przy tych gołąbkach, w sensie fizycznym, żeby tu doglądnąć, pokarmić, po prostu razem wspólnie się tym zajmować, więc jak najbardziej gdyby ktoś był chętny, nie ma warunków do chowania gołębi, mieszka gdzieś w pobliżu, miałby ochotę się ze mną bawić razem z gołębiami w gołębiarkę, to zapraszam do kontaktu, może się dogadamy, można powiedzieć, jak ktoś w spółce by chciał brać udział ze mną, to zapraszam. Może są jacyś hodowcy w pobliżu, nawet których znam, a nie wiedzą, że jest taka oferta, nie mają gołębi, czy mają, a już nie chce im się samemu lotować, czy ich koszty przerażają samemu doprowadzić, to w sensie nie chodzi mi o tam lotowe i takie rzeczy, ale w sensie o pomoc w karmieniu, w zawiezieniu, w zakoszowaniu, trochę w ogarnięciu tych gołębi. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam do współpracy. Ja po prostu sam nie daję rady i muszę coś tych gołębi sprzedać, bo jest ich zbyt wiele, nie? Po prostu. Także tutaj pokażę. Taśmy były uruchomione, chociaż one w ciągu jednego dnia już nasyfiły. Także faktycznie codziennie najlepiej teraz jak się pierzą, to tych piór, główien, wszystkiego jest dużo. Ale taśmy uruchomiłem, taka wiadomość dla hejterów. Nic nie mają, tak grzecznie sobie siedzą, ale musiałbym pozamykać te cele, żeby po prostu się nie lęgły. Ale to zrobię jeszcze zanim posiedzieć. Najwyżej jeszcze na jednej jajka naniesą. Te samiczki we wdowieństwie to lepiej, żeby się wyniosły. I potem je, nie wiem, albo będę je rozdzielał, albo zostawię razem na tych połówkach zamkniętych. Zobaczę jak to ogarnę. Jeszcze sam nie wiem. Tam w innym przedziale już pozamykałem cele. Tu jeszcze tych hermesowskich nie zamykałem. Ale też grzecznie siedzą. Na razie z jajkami jest spokój. Młode odchowały. Z 2-3 się wykluły. Jeszcze co były, 2-3 pary co się spóźniły, czy miały ochotę, to takie odszlajmowane poszły na podkładkę. Koledzy jacyś przyjechali, pozabierali sobie i nie ma w tej chwili nic i dobrze, bardzo dobrze. Weszłem tylko, to już biegną jeść. Tu właśnie jest młodzież, wesolutka na tej karmie, którą jej mieszam, podaję. Wszystkie moje gołębie w tej chwili dostają to samo.
I stare, i rozpłodowe, i te młode, jesienne. O, tu się zaczynają, widzę, po karku coś pierzyć. Tu przepiękna samiczka, tam kolejna samiczka. O, tu też chyba, tam jest samczyk. No mam tu właśnie do mojego kolegi, który mi rokrocznie wysyła wyniki, jakie osiągają moje gołębie. Tu właśnie są młódki, które zaśnie za 2 dni zostaną do niego w końcu wysłane. Dobrze się mają, są poszczepione. Myślę, że kolejne fajne sukcesy przyniosą, że za rok już, znaczy za rok ciężko, bo to może parę młódków po nich wychowa do lotów, ale już może za rok będzie mógł się pochwalić kolejnymi sukcesami moich gołębi. Tak myślę, jestem o tym bardzo dobrze przekonany. Ja naprawdę fajne gołębie i zdrowiutkie są, i eleganckie, i super materiału. To są po moim rozpłodzie, po moich najlepszych lotniczkach, które przełożyłem do rozpłodu. I krew zostawiona z takich gołębi, co u niego się sprawdzają, bo mi wysyła karty, na których ma zapisane, po których rodzicach, po których gołębiach moich mu bardzo dobrze lecą. I ja mu z tej krwi staram się coś dosyłać, plus nowości, jeśli sobie zamówi. Także to, co mu się sprawdza, ta krew, co mu się sprawdziła, miał wszelakie ode mnie gołębie. Także to nie jest tak, że on wziął jednego gołębia. Wziął więcej. Nie każda linia, nie każdy rodzaj gołębi się na danym terenie sprawdzi. Po prostu jak dana krzyżówka, u niego tam super wychodzi właśnie długi dystans na moje szybkie ptaki. Taka jakby krzyżówka fajnie się sprawdza. Te gołębie, więc tam na kartach piszę własności, ja sobie oglądam, z których gołębi najlepsze ptaki wychował. Z jednych są szybkie, z jednych bardziej twarde, z jednych bardziej stabilne. No i mniej więcej ja też na tej podstawie staram się mu wysłać coś pięknego, co by mu poprawiło hodowlę, patrząc co ja wiem u siebie, jak te gołębie się spisują, on mi przedstawia, jak się spisują, i tak mu co roku coś fajnego wybieram, starając się naprawdę od serca mu dać. Więc ja myślę, że tutaj, jeśli ogląda, a jest w tej chwili w Niemczech, bo pracuje w Niemczech, pewnie odbierze rodzina te gołębie, to tu są dla Ciebie gołąbki. Tu są dla Ciebie gołąbki. Ogólnie pokażę, piękne te gołębie są. Nie wiem, tego szeka złapię. Naprawdę fajne te gołąbki. Sam z ciekawości dawno nie łapałem żadnego do ręki. Złapię nudnego siwka, choć lepiej by było złapać jakiegoś kolorowego. 3, 6, 9. No jedna lotka już rzucona. One są odrobinę starsze, bo samice te, co poszły na rozpłodowy, po prostu rozpłodowe samce były rozdzielone, szybko się sparowały z tymi samicami, moimi lotniczkami. Te najlepsze lotniczki ja już na 2 tygodnie przed ostatnim lotem wycofałem. Uznałem, że wolę mieć w rozpłodzie niż ryzykować lotami. Często tak jest, ostatni lot i gołębia nie ma w życiu, więc po prostu zamiast koszować na ten ostatni lot to je w ogóle nie dałem. I takie moje samice, co była 3. lotniczką okręgu, 4. i samice, co przez ostatnie lata super mi latały, po prostu najlepsze moje gołębie tych starszych roczników wszystkie wycofałem. No. I one poszły na krzyżówkę, na samce rozpłodowe. Ale też kolorowego pokażę. Samiec. Właśnie. No tak je obserwuję, co jest samiec, co samiczka. Także to jest samczyk. Akurat. Piękny. No a tu pewna samiczka. No i tu gołębnik lotowy. Z tego gołębnika będą przeniesione prawdopodobnie część młodzieży tegorocznej,
bo samce, o tu jest samiec Ludoklasen z 14 roku, super gołąbek, super moich gołębi, jak ktoś chce, wszystkie starsze samce do sprzedania, syn 901, o, syn 901 patrzy za jedzonkiem, żeby dostać 15 rocznik, 15 rocznik, tutaj 16 rocznik, samiec, wszystkie te stare samce są do sprzedania, z Ardena też coś, z Grytów i z Rudych moich, się one niepokoją, widzę, bo jeźdźcą, biegają jak szalone, także te starsze roczniki mają cele pozamykane, pod rusztami też o czysto, po lotach, po wychowie młodych, posprzątane, tak jak mówię, ja 2 razy do roku w gołębnikach robię porządek. Też ostatnio mniej tam filmów miałem czasu coś nagrać ciekawego, bo zajmowałem się pracą w gołębniku. No, jak się pracuje, to nie ma czasu nagrywać. Patrzę, gdzie siedzi Ruda. To jest Ruda, co do centrum jest przeznaczona. Córka starej Rudej i syna szaleńca. Stara Ruda kapitalna, samica rozpłodowa. Mam dzieci przelotowane, dlatego te późne zdecydowałem się wysłać koledze, mu się moje gołąbki sprawdzają, więc ze starej, nie wiem ile jeszcze młodych ze starej będzie, matka 13 rocznik, więc ze starej i syna szaleńca Rudy, zgodnie z obietnicą, idzie do kolegi. O, ktoś dzwoni. I tu młode samiczki. Kolega mi powiedział, że nie pokazuje w ogóle młodych samiczek jesiennych. No ale po prostu coś jest obiecane, coś muszę wysłać i nie mam czasu ich nagrywać tak indywidualnie. Więc dlatego nie pokazuję. Tu są takie no młode samiczki. Tam pokazałem, tu też. Dziewczyny jak dziewczyny. Z najlepszych moich gołębi, co mogę powiedzieć. Także jak ktoś by coś potrzebował, to jest wysyłka w kierunku północnym. Kolejne wysyłki będą w innych kierunkach, także normalnie gołębie będą ode mnie wysyłane, dowożone do domów. Tylko że no nie, tam ta wysyłka się przedłuża, bo jeden kierunek jeden tydzień, drugi kierunek drugi tydzień, trzeci kierunek trzeci tydzień i tak po prostu mamy cały okres jesienny, żeby te gołąbki wysyłać. Po prostu jak się parę paczek nazbiera, to wtedy będę je wysyłał. Ci koledzy, co tam czekają, powpłacali za gołąbki, niech się nie martwią. Wszystko jest pod kontrolą. Organizuję coś, żeby wysłać. Wiadomo, ja by się nie udało, to kasę zwrócę, ale raczej na 90%, 99% myślę, wszystko się uda ogarnąć, powysyłać. Tylko trzeba sporo cierpliwości. No i tą akcentem zakończę ten dzisiejszy filmik. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do kontaktu w sprawie współpracy jakiejkolwiek, czy gołębi, czy WG, bo też jakby na gołębie i na WG poszły. Jeszcze miały może i kolejne szanse iść, ale po prostu już za późno, żeby to ogarnąć po ostatnim filmiku. Ale zapraszam do współpracy, jeśli chodzi o przyszły rok. Jak ktoś ma ochotę na jakieś WG wysyłać ze mną w spółce, to ja tym osobom moje gołąbki oferuję. Jak to mój dobry znajomy mówi, w dobrej cenie, bo i być może jak się dogadamy z kimś takim zaufanym, to i ta cena to jak to się mówi za darmo. Dam gołębie, a ktoś je wyśle na WG. Te WG w Polsce, możliwe są też WG zagraniczne. Możliwe są też te WG właśnie zimowe, gdzie możliwość jest większa, bo te jesienne młode można odchować w celu wysłania ich na WG. Właśnie te zimowe, czy nawet przelotowane młode można wysłać na WG zimowe. Też jest taka opcja. Wiem, że tak jedni robią,
różne te rejony hiszpańskie. Czy tutaj ktoś chce zakupić moje gołębie? Miał i chce sobie coś dokupić, bo mu się sprawdzają, czy nie miał i chce spróbować. No, czy chce mi pomóc w hodowli, czyli jakaś osoba, która chce w spółce ze mną lotować z pobliża i ma, to możemy się dogadać. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof Trzaskali. Dobry lot. A i nie chodzi o to takie postscriptum, że ktoś musi u mnie sprzątać, bo o, ten na ziemi to jest właśnie stary Ludoklasen z 12 roku. O, robi się ostrość. O, stary Ludoklasen z 12 roku. Nadal jest jeszcze u mnie. Tu jest Kubuś z 15 roku. Wydał trzeciego lotnika oddziału. Jego brat wydał 3 lotniki oddziału z 16. Także normalnie te samce także mogą iść do nowych właścicieli, ale nie potrzebuję kogoś, kto by mi tu sprzątał, bo gołębniki są wysprzątane. Sam sobie poradziłem. Z tym nie ma problemu. Po prostu do obkarmienia, do koszowania, do ogólnej pracy z tymi gołąbkami. O, tam jest Sztolek. On jest starą ludoklasenską 14 roku w parze. Ta samica będzie do niego gratis, bo są razem sparowane. Młódka miały teraz jesienią znowu. Poszedł na podkładkę do hodowcy. O, akurat ludoklasensy nam się pokazują. Także 901 tam wyszedł stary, więc tak to wygląda. Pozdrawiam jeszcze raz, dobry lot. Tam też o, Sztol kolejny, 17 rocznik. Tam z 16 roku, o, pod tym 16 roku. O, jakie wesolutkie gołąbki. Dobry lot.